9. generacja już puka do naszych drzwi, a wraz z nią nowe doznania, nowe gry i jeszcze lepsza oprawa. Niestety nie wszystkie gry będą miały szczęście sprzedać się w milionach kopii, zapewniając ciężarówki dolarów deweloperom. Tak jest od lat i tak było podczas 7. generacji. Gry dostawały wysokie oceny krytyków, ale nie przenosiło się to na sprzedaż. Wiele bardzo dobrych gier zostało zapomnianych szybciej niż na to zasłużyły. Oto 10 najbardziej niedocenianych gier 7. generacji. Do każdej liczby sprzedanych kopii podałem słupek z najlepiej sprzedającą się grą generacji, czyli GTA 5, abyście mieli porównanie. Enslaved: Odyssey to the West. Enslaved zapowiadało się co najmniej epicko. Postapokaliptyczny świat, w którym rządzą roboty, skojarzenie z Horizon jak najbardziej wskazane, dwoje bohaterów, Monkey i Trip, ruszają przez zniszczony York, aby dostać się do wioski, gdzie Trip chce szukać pomocy. Gra była bardzo dobra, charakterni bohaterowie, pod Monkeya podłożył głos Andy Serkis, świetna oprawa i historia, która wciągała. Gra łączyła eksplorację z dobrze zaprojektowanymi walkami. Dochodziła eskorta Trip, która co prawda radziła sobie samodzielnie nieźle, ale jednak od czasu do czasu potrzebowała naszej pomocy. Enslaved łączył elementy, które gracze lubili, ale pomimo to gra sprzedała się bardzo kiepsko. Było to dość dziwne, ale było to drugie potknięcie Ninja Theory. Ich wcześniejszy tytuł, Heavenly Sword, również pozostawiał wiele do życzenia w kwestii sprzedaży, choć zyskał również bardzo przychylne recenzje. Małe zainteresowanie Enslaved przełożyło się na skasowanie sequelu, a szkoda, bo gra miała potencjał. Mam wrażenie, że z Enslaved skorzystali twórcy Last of Us i wcześniej wspomnianego Horizon. Jak myślicie, czy to prawda? Tak czy tak, w sumie sprzedano 1 340 000 kopii. Spec Ops: The Line. Absolutny majstersztyk, jeśli chodzi o historię, pod płaszczykiem dość generycznej strzelanki. W zniszczonym przez burzę piaskową Dubaju urywa się kontakt z pułkownikiem Konradem. USA wysyła 3-osobowy oddział Delta, aby sprawdzić, co się dzieje. Tak zaczyna się historia, która jest interpretacją jądra ciemności Josepha Conrada. Spec Ops: The Line to jedna z tych gier, w których po jakimś czasie odczuwasz dyskomfort w naciskaniu spustu. Deweloper Jager tak poprowadził fabułę, aby kolejne wydarzenia sprawiały, że pomimo, że bohater chce pomóc i ma dobre chęci, wszystko obraca się przeciw niemu, sprowadzając na zniszczony Dubaj zagładę. Spec Ops był średnią strzelanką, tego się nie da zaprzeczyć, ale to historia i decyzje moralne były całym clue gry. Pomimo, że była to strzelanka, to była to gra wybitnie antywojenna, choć brzmi to jak absurd. Ci, co grali, doskonale wiedzą, o co chodzi. Do dziś uważam, że była to jedna z najważniejszych gier, w jakie grałem. Niestety, gracze widzieli głównie w niej jedynie średniego shootera, a nie precyzyjnie prowadzoną historię, co niestety przełożyło się na kiepską sprzedaż. Poszło jedynie 1 200 000 kopii. Kane and Lynch 2: Dog Days. Kane and Lynch to dziwna gra. Pierwsza część przedstawiała charakternych bohaterów, nawet całkiem niezłą historię, ale czegoś w niej brakowało. W drugiej części autorzy podeszli odważnie do tematu, przedstawiając całkowicie unikalną oprawę, która pokazywała akcje w stylu programów policyjnych. Wyprana z kolorów, często z glitchami cyfrowej kamery. Jest to chyba jedyna gra, która pokazuje akcje w ten sposób. Tym razem dwójka psychopatów rusza do Szanghaju i jak się domyślacie, porządnie tam rozrabiają. Gra miała sporo fajnych momentów, jak na przykład ten, kiedy obaj całkowicie nago, porżnięci skalpelami i ociekający krwią, uciekają przez ulice Szanghaju. To, co nie zagrało, to to, że zabrano możliwość wyboru, kim chcemy grać, tym razem sterowaliśmy tylko Lynchem. Dalej strzelanie było mocno takie sobie, nie czuć było siły wystrzałów, również sposób przedstawiania akcji potrafił w końcu zmęczyć. Na ogromny minus trzeba zaliczyć totalnie beznadziejne zakończenie, o którym lepiej nie pamiętać. Cóż, gra miała swoje wady, ale to nadal ciekawa historia z unikalną oprawą, ale gracze zadecydowali, kupując jedynie 1 080 000 kopii. Madward. Madward to kolejna dziwna gra, przede wszystkim dlatego, że pojawiła się na Nintendo Wii, prorodzinnej konsoli. Unikalny design plus wyjątkowo duża brutalność to niewątpliwie zalety Madward. Historia opowiada o samotnym mścicielu, który poluje na terrorystów, którzy wcześniej zainfekowali miasto śmiertelnym wirusem. Jednakże zapowiedzieli, że każdy, kto kogoś zabije, otrzyma szczepionkę.
Fabuła była, no cóż, taka sobie. Nie to liczyło się w grze, ale system wyjątkowo brutalnych zabójstw, które można było łączyć ze sobą, im bardziej wymyślny zestaw, tym więcej punktów, których trzeba było zgarnąć określoną pulę, aby przejść do kolejnego poziomu. Twórcy mieli wyjątkowo dużą wyobraźnię, jak czynić krzywdę bliźniemu i chętnie to pokazywali. Gra była przedstawiona jedynie w czerni i bieli, wzorem komiksów Sin City Franka Millera. Jedynymi kolorami była krew i wyrazy dźwiękonaśladowcze. Sposobów zrobienia krzywdy było sporo. Od wbicia w głowę znaku drogowego po mielenie, miażdżenie, palenie, zgniatanie, ściskanie czy rozcinanie. Areny były całkiem nieźle zaprojektowane, oferowały sporo nowych sposobów mordów do odblokowania. Pojawiali się też bossowie. Gra zdobyła bardzo wysokie noty wśród krytyków, ale sprzedała się jedynie w 780 tysiącach kopii. Ashura Wrath. Kolejna wybitnie dziwaczna gra, która nawiązywała do najbardziej epickich akcji z anime. Historia wykręcona w opór, ale idealnie się składała z jeszcze dziwniejszymi akcjami, które tutaj miały miejsce. Ponownie jest to bijatyka arenowa, ale też nie do końca, bo gra wrzuca tyle przeróżnych mechanik, że ciężko nadążyć za tym, czym w ogóle ta gra jest. Raz strzelamy do nadlatującej floty wroga, a innym razem prowadzimy pojedynek na księżycu z typem, który włada kilkukilometrowym mieczem. Pod kątem epickości pojedynków chyba gra nie ma sobie równych. Bohater co chwila traci któreś ze swoich 6 rąk, zostaje poddany śmiertelnym ciosom, umiera, powraca ze zdwojoną siłą, walczy ze słoniami, całymi flotami wroga czy typami wielkości planety, które chcą go zmiażdżyć jednym palcem. Wszystko w ładnej cel-shadingowej grafice. Jednakże Ashura Wrath miał swoje za uszami. Sporo z gry wycięto i udostępniono w ramach płatnych DLC, a były to fabularne epizody. Gra była dość krótka, 6 godzin na zamknięcie historii to zdecydowanie za mało, choć można było wrócić i powalczyć o wyższe oceny. Pomimo absurdalnej wręcz epickości, gra nie zdobyła serc graczy, którzy kupili tylko 690 tysięcy kopii. Binary Domain. Studio odpowiedzialne za serię Yakuza postanowiło zabrać się za cyberpunkowy thriller. Wyszło nieźle, nawet bardzo dobrze, ale niewielu to obchodziło. A szkoda. W zniszczonym świecie część ludzkich obowiązków przejmują przypominające do złudzenia ludzi roboty. Niestety one same po jakimś czasie stają się nieświadome tego, że są maszynami i zaczynają atakować ludzkie siedliska. Do Japonii, gdzie mieszka twórca tychże robotów, zostaje wysłany oddział komandosów, których przyjdzie nam się wcielić. Gra była strzelanką z systemem osłon. Nie miała startu do Gears of War, ale miała kilka ciekawych pomysłów, jak na przykład ten, że niektóre komendy wydawaliśmy głosem. Działało to tak sobie, ale coś tam próbowano. Dodatkowo dorzucono system zaufania, który mogliśmy zwiększyć, dbając o członków naszego oddziału. Wszystko okraszone fantastycznymi cutscenkami, z których studio Ryago Gotoku słynie. Fajnie też wypadły bardzo sympatyczne postacie, wśród których zdecydowanie wychodził na prowadzenie wojskowy droid Kane. Gra też oferowała całkiem rozsądną długość rozgrywki, jednak nic to jej nie dało. Sprzedała się jedynie w 520 tysiącach kopii. Yakuza 3. No cóż, Yakuza od pierwszej części ma pod górkę. Trzecia odsłona była pierwszą na konsolę nowej generacji i faktycznie było to czuć. Oprawa robiła swoje. Oczywiście nie zabrakło tony minigierek, jak i wciągającej niezmiennie historii. To dalsze losy Kazumy Kiryu wplątanego w wojny klanów Yakuzy. Nowa generacja konsol sprawiła, że Yakuza nigdy nie wyglądała tak dobrze. Kamurocho mieniło się kolorami, a postacie w cutscenkach były najwyższej jakości. Dochodziły nowe miejscówki, Okinawa i Osaka. Gra zawsze zaskakiwała długością i tutaj ukończenie jej na 100% zajmowało ponad 100 godzin. Wszystko przez ogromną liczbę sidequestów i zadań pobocznych. Jednak pomimo, że gra wyglądała świeżo i oferowała nową jakość w minigrach i mnóstwo nowych elementów, nie przypadła graczom do gustu. To w pewien sposób klątwa Yakuzy, która od lat do dnia dzisiejszego walczy o swoją popularność poza Japonią i w sumie nadal średnio jej to wychodzi. Yakuza 3 sprzedała się jedynie w 500 tysiącach kopii. Splatterhouse.
Splatterhouse to gra oparta o markę, która narodziła się jeszcze w 1988 roku. Choć minęło trochę czasu, ta część jest dopiero czwartą odsłoną cyklu. Niezmiennie wcielamy się w Ricka, który zakłada na głowę dziwną maskę i staje się wielkim mięśniakiem napędzanym krwią. Jego celem jest odbicie dziewczyny Jennifer z rąk doktora Henry Westa. Jak zapewne już zdążyliście zauważyć, gra korzysta z nawiązań do wielu znanych horrorów. Było to zawsze elementem rozpoznawalnym Splatterhouse. Znajdziemy wiele easter eggów powiązanych ze słynnymi filmowymi horrorami. Gra jest naparzanką, ale taką jedną z najbardziej krwawych, w jakie było dane nam zagrać. W zasadzie nic poza nawalaniem przeciwników nam nie oferuje. Możemy używać różnej broni, sami możemy stracić ręce, które z czasem odrastają. Na osłabionych przeciwnikach można wykonać ciosy kończące, które są zazwyczaj wyjątkowo malownicze. Splatterhouse hołduje też swoim poprzednikom. Pojawiają się poziomy w stylu side-scrollera, z których gra się wywodzi. Historia jest taka sobie, trochę jak historia z lat 80., na prędce sklecone kilka zdań mające uzasadnić działanie bohatera. Ale to nie przeszkadza, bo gra się w to naprawdę dobrze. Sporo kombosów i możliwości daje wyjątkową radochę z masakry, którą sprawiamy na ekranie. Co ciekawe, gra ma możliwość odblokowania pozostałych 3 części Splatterhouse'a, co jest niezwykle miłym dodatkiem, zwłaszcza że gry z serii na jakiekolwiek konsole są dostępne jedynie dla prawdziwych sułtanów internetu. Lichutka sprzedaż raczej pogrzebała szansę na wznowienie marki. Może ponownie za kilkadziesiąt lat ktoś sobie o niej przypomni. Zeszło jedynie 340 000 kopii. Condemned Criminal Origins. Zadziwiające, ale Condemned sprzedało się bardzo kiepsko. To unikalna gra, w której ścigamy seryjnego mordercę, szukając tropów, ale i walcząc z menelami w podejrzanych miejscówkach. Te pierwsze zapadają głównie w pamięć, gdy używamy wymyślnych gadżetów, aby zbadać miejsca zbrodni. Gra ma kilka świetnych motywów, a same lokacje ociekające brudem i biedą, często pogrążone w mroku, wprowadzają niezwykle posępny klimat. Walka w dużej mierze opiera się na walce wręcz, choć broń palna też jest dostępna, ale zazwyczaj posiadamy tylko kilka sztuk amunicji. Również historia z zaskakującym zakończeniem jest dobra. Gdybym miał przyrównać, to jest to jakby growa wersja filmowego 7. Bardzo dobry tytuł na zimowe wieczory. Co ciekawe, pojawiła się druga część, która też się za bardzo nie sprzedała. Widocznie gracze nie lubią depresyjnych klimatów i walki z lumpami. Koniec końców Condemned kupiło jedynie 320 000 graczy. Deadly Creatures. Gry oferujące unikalne doznanie mają ciężko, zwłaszcza jeśli są to gry AAA, bo na rynku indie mają jeszcze jakąś szansę. Deadly Creatures pojawiło się tylko na Wii, ale oferowało całkowicie nowe doświadczenie. W grze wcielamy się w skorpiona albo w tarantulę, na zmianę walcząc w nieprzyjaznym środowisku z innymi zwierzętami. Każdy z bohaterów ma unikalne zdolności, jak i specjalne ciosy kończące. Pojawiają się bossowie w postaci większych zwierząt, które próbujemy zabić. Gra jest świetna, pokazuje życie z perspektywy robali i ich walkę o przetrwanie. Gdzieś w tle pojawia się historia dwóch gości, w ich rolach Dennis Hopper i Billy Bob Thornton, którzy poszukują skarbów z czasów wojny secesyjnej. W Deadly Creatures zachwyca perspektywa odwiedzanych miejsc. Niewielki pokój staje się ogromną lokacją, a dziura w ziemi norą niebezpiecznego zwierzęcia. Zwykła rzecz może okazać się śmiertelną pułapką lub przeszkodą nie do przejścia. Było kilka takich prób jak świetne Bad Mojo, ale Deadly Creatures idzie o krok dalej, starając się zachować jakieś ramy realizmu. Gra wciąż się nieźle broni, może nie wygląda za dobrze, ale pomysł i cała otoczka to wysoka półka. Niestety wcielenie się w te dość nieprzyjemne zwierzaki nie spodobało się graczom. Finalnie sprzedano jedynie 220 000 kopii. A według Ciebie jakie były najbardziej niedocenione gry z 7. generacji? Podziel się swoimi wyborami w komentarzach.